Prawda jest pierwszą ofiarą wojny i dzisiaj o tym na kanale EV Repair, czyli o starciu gigantów motoryzacji Europa, Chiny, Stany Zjednoczone, także oglądajcie. Na wstępie muszę zaznaczyć i uprzedzić oglądających, że będziecie mieli do czynienia z moimi własnymi poglądami, z moją opinią i z moją taką bardzo oczywiście subiektywną oceną sytuacji międzynarodowej, jak i tego, co dzieje się tutaj u nas w Polsce. Więc jeżeli nie jesteście na to gotowi, to proszę wyłączyć odbiorniki. Oczywiście żartuję, mam nadzieję, że takie materiały też Was interesują i lecimy z tematem. Dzisiaj zajmiemy się pokrótce bardzo tym, co dzieje się na tej wielkiej arenie gospodarczej w zakresie branży, którą się zajmujemy, czyli branży automotive i tego wielkiego starcia trzech wyłaniających się, a w zasadzie trzech istniejących gigantów motoryzacyjnych i tutaj bym ich określił jako Stany Zjednoczone, Europa i Chiny, a dodatkowo oczywiście mamy jeszcze Japonię i Koreę, które w tym rozrachunku możemy troszeczkę zbliżyć do świata zachodniego. I tu jest też taki bardzo mocny podział na świat zachodni i świat autorytarny, świat wschodni. Jak zapewne się domyślacie, albo jak czujecie, lub może nawet jak wiecie, w takich sytuacjach, gdzie dochodzi do dużych napięć gospodarczych, gdzie mówimy niemalże o wojnie gospodarczej, pomiędzy jakimiś dużymi sojuszami lub pomiędzy wielkimi gospodarkami, dochodzi do takich napięć, gdzie prawda staje się względna. Czyli prawda przede wszystkim jest subiektywnym postrzeganiem rzeczywistości poprzez każdą ze stron, czyli moja prawda jest mojsza, tak cytując klasyka. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza! A z drugiej strony działaniach celowych, mających w swoim zamyśle odwieść Was od tego, co jest prawdą. I tutaj abstrahując od konfliktu, o którym rozmawiamy już wielokrotnie, który jest w taki czy inny sposób nagłaśniany, mówię tu o konflikcie gospodarczym i o tych napięciach gospodarczych pomiędzy tymi wielkimi gospodarkami, właśnie między innymi w zakresie tak niesamowicie ważnej gałęzi przemysłu, niesamowicie rozwojowej, jaką jest automotive. Chciałbym też troszeczkę popatrzeć na to z perspektywy tutaj naszego lokalnego rynku i pokazać, jakie wywołuje to specyficzne zjawiska w kontekście komunikacji. Czyli co się dzieje, jak się zachowują niektóre grupy społeczne, niektórzy twórcy, osoby mające wpływ na opinię pod wpływem takich napięć i pod wpływem takich przepływów gospodarczo-finansowych. No bo to też ma wpływ na to, co się dzieje. I niestety w większości wypadków, kiedy dochodzi do takich dużych zderzeń, powiedziałbym płyt tektonicznych gospodarczych, no niestety prawda zamienia się w pył. Podzieliłem sobie ten materiał na 3 takie segmenty, czyli przede wszystkim prawda medialna versus rzeczywistość, czyli komunikaty versus rzeczywistość taka, jaka ona jest. Drugi segment to sensacjonizm lub sensacja, czyli to, na czym się moim zdaniem zaczyna powoli opierać przekaz informacyjny. No i trzecia rzecz, jak sobie z tym radzić w mojej ocenie. Także 3 takie segmenty dla Was wyodrębnię, w których przekażę swoje stanowisko i znowu jeszcze raz podkreślam, bardzo liczę na dyskusję, czyli to nie jest tak, że chciałbym, żebyście traktowali to, co ja mówię, jako wyrocznie, a z drugiej strony też nie chciałbym, żebyście jednoznacznie traktowali to jako bzdury, tylko po prostu zapraszam do dyskusji. Ja jestem bardzo otwarty na to, żeby z Wami rozmawiać. Zacznijmy od czegoś, co nazywamy prawdą medialną, czyli rzeczywistością, jaką nam się przedstawia w stosunku do rzeczywistości taką, jaką ona jest. I tutaj posłużę się paroma przykładami, aczkolwiek każdy z Was może sobie ich pomnożyć w nieskończoność. Mi po prostu nie wypada co do niektórych przypadków się odnosić, chociażby między innymi dlatego, że żyję w otoczeniu ludzi, którzy czasami nawet niechcący popadają w takie jakby podążanie za prawdą medialną, a niekoniecznie za rzeczywistością taką, jaką ona jest. Więc chodzi o to, że bardzo często żyjemy w takim kotle informacyjnym, gdzie na przykład informacje podaje nam się w taki sposób. Chińska motoryzacja idzie do przodu, chińskie samochody mają najlepsze parametry w takim i w takim aspekcie. I teraz czym to się różni od rzeczywistości? A mianowicie tym, że jeżeli to sprawdzamy, okazuje się to nieprawdą lub półprawdą. I przykład chociażby samochodów chińskich, które ładują się z mocą 1000 kW. Jeżeli mamy samochody, które ładują się z mocą 1000 kW, to one już na przykład nie są w stanie przejechać 500 km, a nawet czasami 300 km. Albo jeżeli mamy takie samochody, to są to egzemplarze testowe, których powstało może z 10 sztuk. Taka jest rzeczywistość. Więc porównujemy sobie komunikaty do rzeczywistości.
A teraz taka rzeczywistość, bardzo rzeczywista, z którą my się stykamy na co dzień, czyli jak wygląda chińska motoryzacja tu i teraz. Czyli to, co jest nam oferowane, nie ma takich produktów. Czyli jeżeli bierzemy chiński produkt na warsztat, widzieliście nasze materiały, wiecie jak my to testujemy i w naszej ocenie na tą chwilę nie ma tych samochodów, o których się mówi, że są takie super. Nie ma samochodów latających, nie ma samochodów pływających, nie ma samochodów, które by przyspieszały w 1 sekundę do setki. No takich akurat Chińczycy nie mieli, ale takich samochodów po prostu nie ma. Najszybszy samochód chiński, jaki testowaliśmy, to było Xiaomi SU7, które swoim przyspieszeniem było adekwatne do tego, co oferuje Tesla Model S Plaid Palladium. Więc to jest rozgraniczenie pomiędzy rzeczywistością w ogóle, rzeczywistością tą, którą my widzimy, a prawdą medialną. Prawda medialna bazuje na produktach hero, na takich rzeczach, które gdzieś tam są jakimś, powiedzmy, produktem flagowym, taką kwintesencją wysiłku inżynierskiego niezliczonej ilości osób, wysiłku finansowego, a produkt końcowy, ten, który my dostajemy, to nie jest dokładnie to samo. I tutaj ja nie chcę piętnować tylko Chin, bo bardzo podobna sytuacja była też w sytuacji Renault 5, gdzie Renault 5 było przedstawiane nam jako produkt przełomowy, który zmieni bieg i los europejskiej motoryzacji, a myśmy ten samochód wzięli na warsztat i się okazuje, że tutaj nie ma się nad czym zachwycać. Z drugiej strony widzimy też bardzo dużo niedocenianych produktów, jak chociażby Volkswagen ID.7, który oczywiście ma swoje wady, ale jest dobrym produktem. Widzimy bardzo ciekawych, dużo premier, między innymi ze stajni Porsche, które bardzo ostatnio zostało mocno objechane w internecie ze względu na straty finansowe, tak, sięgające $1 miliarda, ale z drugiej strony, jak popatrzymy sobie na Cayenne, popatrzymy sobie na parametry tego samochodu, to ten samochód w każdym aspekcie swojego funkcjonowania oferuje nam coś naprawdę na niezłym poziomie. W sytuacji, kiedy chińskie samochody oferują nam może czasami coś dobrego, czego inni nie mają, chociażby V2L, czy chociażby 800V architekturę, aczkolwiek znowu Cayenne też taką architekturę ma, czy jakieś tam przyspieszenie, a Cayenne oferuje nam kompletny, przewidywalny, dobrze zrobiony system, który działa i będzie działał. I Niemcy, tutaj jedno trzeba o nich powiedzieć, oni to robią z bardzo dużą odpowiedzialnością za swoje słowa i to nie są strzały marketingowe. Mogę mieć różne zdanie na temat tego, jak Niemcy podchodzą do rozwoju produktów, do pomyślunku inżynieryjnego. Ten produkt oferuje dokładnie to lub więcej, co zostało obiecane, co nie zawsze ma rację bytu u innych, żeby nie było też wątpliwości. Kolejnym takim produktem, który może znajdzie swoje docenienie, bo akurat dopiero zaczyna się pojawiać, to jest nowe BMW iX3, przepraszam, czyli najnowsza BMK elektryczna, która też ma niesamowicie dobre parametry. Odsyłam Was też przy okazji na kanał Autogefühl, Niemca, który testuje samochody elektryczne i przy okazji bardzo fajnie i płynnie mówi po angielsku, bardzo miło się tego słucha, więc no tutaj dostaniecie na dole linka, który testuje najnowsze, ma w jakiś sposób, dzięki temu może, że jest Niemcem, ma dostęp do najnowszych, przedpremierowych prezentacji tego typu pojazdów, więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, bo ja te jego materiały oglądam czasami z zapartym tchem i facet do tego podchodzi bardzo fajnie, bardzo racjonalnie i jednak przynajmniej stara się zachować pozory, że nie kibicuje niemieckiej motoryzacji, chociaż gdzieś idzie to wyczuć. Wracając na tory głównego nurtu, mojego myślenia, o którym chciałem rozmawiać, czyli o tej prawdzie medialnej. Tutaj chodzi o to, żeby postrzegać rzeczywistość poprzez pryzmat tego, tej rzeczywistości, która nas otacza i taką, jaką ona jest. Dlatego zwracam Wam bardzo mocno uwagę, nie kupujcie przekazu, który daje Wam konkretny producent. Bo producent zawsze będzie próbował Wam coś sprzedać, będzie próbował Was przekonać do swojej wizji rzeczywistości, natomiast jego wizja rzeczywistości musi znaleźć też odzwierciedlenie w Waszych potrzebach. Jeżeli produkt, który Wam producent oferuje, nie spełnia tego, co ma obiecane lub nie spełnia tego, czego Wy potrzebujecie, to oznacza, że prawda medialna rozmija się z rzeczywistością, bo rzeczywistość jest kształtowana przez Wasze oczekiwania. Przechodzimy do punktu następnego. Punkt następny będzie mówił już o czymś innym, czyli o takiej jakby wynaturzonej emanacji prawdy medialnej, czyli o sensacji. I tutaj będę się odnosił nie tylko do tego, co dzieje się na rynku motoryzacji w kontekście jakby przekazu medialnego producentów, ale będę też się odnosił do tego, co się dzieje w tak zwanych social mediach i ogólnie w mediach, czyli budowanie narracji na podstawie sensacji, czyli nie na podstawie rzeczywistości,
Czyli na przykład nie mówimy o tym, że coś się wydarzyło i ma to taki i taki wpływ, tylko staramy się skrótami myślowymi kreować rzeczywistość. Czyli na przykład mówimy, że nie wiem, Niemcy upadają, albo Chińczycy będą królować, albo Chińczycy zdominują, albo Stany Zjednoczone w odwrocie. Chodzi o to, że budujemy rzeczywistość na skrótach myślowych, które zaoszczędzają nam sporo czasu na myślenie, ale z drugiej strony wpędzają nas w pułapkę właśnie takiego myślenia na skróty. Czyli my, odbierając taki komunikat z wielu źródeł, możemy dojść do wniosku, że tak naprawdę jest. I będzie nam się wydawało, że faktycznie Tesla upada, na przykład Chińczycy zdominują rynek, a Europy to już nie ma. Ja czasami też jakby od siebie staram się dawać takie wnioski, ale ja za każdym razem próbuję to jakoś uargumentować. Czyli ja mówię, dlaczego tak uważam, albo dlaczego uważam, że tak może być lub tak jest. A widzę bardzo mocno ostatnio w social mediach, bo w social mediach my też jako EV-Repair w pewnym sensie istniejemy, chociaż jeszcze raz podkreślam, to nie jest nasze główne źródło utrzymania i to jest tylko i wyłącznie działanie pasjonackie i może dlatego jesteśmy w stanie sobie pozwolić na pewien obiektywizm, bo to nie jest nasze źródło utrzymania. Inaczej, social media nie są naszym źródłem przychodu. Social media to jest nasza pasja i to jest nasza pasja dzielenia się z Wami tym, co robimy i tym, co myślimy o elektromobilności, czy co ja myślę w tym wypadku, a nie jest to nasze źródło zarobku, czyli my nie mamy pieniędzy z tego, że mówimy coś pozytywnie na czyjś temat lub negatywnie. A jeżeli jakikolwiek produkt wychwalamy lub wprowadzamy go do naszej oferty, to on jest każdorazowo przez nas sprawdzony. Nie wprowadzilibyśmy produktu, którego byśmy nie uznali za dobry, bo wtedy byśmy sobie samym zaszkodzili i zaszkodzilibyśmy Wam. Co na koniec dnia przyniosłoby też negatywne skutki dla nas, więc my po prostu takich rzeczy nie robimy. Natomiast widzimy to i coraz mocniej niestety i ubolewam nad tym osobiście, że wiele osób, które bym uznawał do niedawna za bardzo obiektywne, jeżeli chodzi o sprawy związane z elektromobilnością, czy w ogóle z tym, co te osoby otacza, zaczynają mocno pracować pod dyktando producentów. I mało tego, zaczynają mocno wyolbrzymiać ten komunikat. Czyli ten komunikat staje się taki właśnie sensacyjny. Tak? Porsche Cayenne, najnowszy super samochód, który uratuje Europę. Tak jak powiedziałem przed chwilą, to jest dobry samochód, ale czy to jest super samochód, czy on uratuje Europę? O tym zadecyduje dopiero rynek, zadecydują ruchy konkurencji i bardzo wiele innych czynników, jak chociażby cena takiego samochodu. Więc zgadzam się, że samochód jest super, że dowiózł naprawdę dużo fajnych rzeczy, jeżeli chodzi o niemiecką motoryzację. Tym bardziej zgodzę się, tak jak wcześniej powiedziałem, z tym najnowszym BMW, Neue Klasse, ale czas pokaże, rynek pokaże, rzeczywistość zweryfikuje. Ja nie odtrąbiam tej informacji w ten sposób, że jest to jakiś tam rachunek. Że jest to jakiś tam ratunek. Na pewno jest to jakaś szansa dla naszej motoryzacji. Mówię to oczywiście o motoryzacji europejskiej, łamane na niemieckiej w tym wypadku. Tutaj też musimy dodać taki jeszcze jeden wątek, czyli manipulacja rzeczywistością, bo abstrahując od tej sensacji, która otacza nas, z drugiej, no i niestety bardzo mocno też algorytmy social mediów bardzo niestety wspierają takie działania, czyli chodzi o to, że algorytmy social mediów i percepcja obserwatorów, czy ludzi, którzy korzystają z kontentu social mediów, promuje takie właśnie skrótowe, bardzo agresywne komunikaty. I my też często tak robimy, chociaż po to, żeby zwrócić Waszą uwagę i zwrócić Waszą uwagę na ten content, który mamy w naszych filmach, żeby spróbować troszeczkę wpłynąć na tą rzeczywistość i pomóc sobie i pomóc Wam w odróżnieniu albo przynajmniej w zdefiniowaniu własnej opinii w konkretnym temacie. I tutaj jeszcze chciałem odnieść się do czegoś, co nazywamy, albo inaczej, co ja nazwałbym jeszcze głębszą formą sensacji, czyli manipulacja. Niestety taką manipulację, czyli taką mgłę wojny już w tym wypadku faktów, czyli jakby zafałszowywanie rzeczywistości, żeby przeciwnicy i otoczenie nie wiedzieli, jakie są Twoje zamierzenia, żeby pokazać, że coś jest większe niż w rzeczywistości jest, to niestety kiedyś Niemcy w tym królowali. Niemcy bardzo często manipulowali rzeczywistością i tutaj macie, ci, którzy znają historię, to na pewno znają te przykłady chociażby przed II wojną światową, przed atakiem na Polskę dochodziło do wielu takich właśnie spektakularnych manipulacji, gdzie oskarżano Polskę o napaść na Niemcy, mimo iż w rzeczywistości wiecie jak było. No i tutaj Niemcy znowu pokazali to swoje oblicze, chociażby ostatnio, bardzo mocno propagując takie dane, że
Tesla Model Y jest najbardziej awaryjnym, albo inaczej, najbardziej zawodnym samochodem wszechczasów, albo samochodem, który chyba przez ostatnie 10 lat Niemcy nie widzieli tak awaryjnego samochodu. No i dana mówi o 12,7% samochodów, które w przeciągu 3 czy tam 2 lat wróciły z jakąś tam usterką. Uważam, że to nie jest jakaś szczególnie wysoka awaryjność i myślę, że gdybyśmy tak mocno poszperali w niemieckich samochodach, to też byśmy wiele takich problemów znaleźli. Więc wydaje mi się, że tu jest pewna manipulacja i ja bym wolał te dane zobaczyć w jakimś kontekście, w porównaniu i zobaczyć, jaka była metoda, bo samo hasło, które się rozprzestrzeniło w internecie, oczywiście robi wrażenie, ale jak się sprawdzi fakty, to wygląda to, może to wyglądać inaczej. I tutaj też się odniosę znowu do kolejnej rewelacji, którą rozprzestrzeniła firma EV Clinic z Chorwacji, która na bazie jednego modułu, które wyciągnęła z jakiejś tam Tesla Model 3 chyba bodajże, LG produkowanego w Chinach, wysnuła taki wniosek, że baterie LG będą w przyszłości się psuły. Ja oczywiście nie zaprzeczam, że może tak być. Oni wykonali swoją pracę na tym module rzetelnie, tak? Czyli sprawdzili oporność poszczególnych ogniw, wyciągnęli na podstawie tego jakieś wnioski, natomiast pamiętajmy, że oni wyciągnęli te wnioski na podstawie jednego modułu, czy paru modułów z jednej baterii. Musimy pamiętać, że tych baterii w tym okresie to są baterie oznaczone E3 LG, także przy okazji sprawdźcie w swoich samochodach. Tych modułów mogło być nawet koło 1 miliona produkowanych w chińskiej fabryce LG. Więc to są daleko idące wnioski, szczególnie, że statystyka warsztatowa na razie tego nie potwierdza. Ja postanowiłem, przynajmniej na tyle, na ile to na tą chwilę było możliwe dla mnie sprawdzić. Poprosiłem parę osób, które mają takie moduły, o to, żebym mógł sprawdzić ich degradację i mogę powiedzieć tylko tyle, że ta rewelacja na temat ponadnormatywnej degradacji tych konkretnych modułów LG potwierdziła się w jednym przypadku, co mogłoby już, ale to musielibyśmy to badanie rozszerzyć, bardzo mocno rozszerzyć. Myślę, że gdybyśmy mieli 1000 przypadków, bylibyśmy w stanie jakiś wniosek z tego uknąć. Natomiast tutaj można byłoby się pokusić już wstępnie o taki wniosek badawczy. Wniosek badawczy, czyli wniosek, na podstawie którego byśmy przeprowadzali dalsze badania, że jest coś na rzeczy, że jakaś część produkcji chińskiej może posiadać wady. Bo znowu powiem Wam, że w tej małej mojej próbie, której dokonałem w ciągu tych ostatnich 2 dni, znalazły się też dokładnie takie same moduły o tych samych oznaczeniach, czy takie same baterie, które miały zrobione 200 000 przebiegu i 91% sprawności. Więc też mógłbym z kolei jakby sformułować taką antytezę, że super, te baterie tak naprawdę nie mają tego problemu. Więc wydaje mi się, że tutaj naprawdę trzeba byłoby dopiero na podstawie tego, co zrobił EV Clinic, na podstawie takiego szerszego badania wysnuć wniosek, że musimy przeprowadzić rzetelne badania. Czyli na przykład sprawdzić 1000 samochodów z takimi modułami z różnych okresów produkcji i wtedy na bazie tego wyciągać dalsze jakieś wnioski badawcze, czy ewentualne zalecenia dla producenta, a producent i tak pewnie dokładnie wie, gdzie tkwi problem i się o tym problemie z czasem dowiemy. Przechodzę teraz do trzeciego punktu, jednocześnie cały czas będę podpierał się tym tematem właśnie tych modułów z Chin, czy tam baterii do Tesla Model 3 z Chin. Więc to jest przykład, albo tutaj na tym chciałem Wam pokazać przykład, jak ja staram się wydobyć prawdę z tego szumu informacyjnego, tak? Bo otacza nas szum, otacza nas mgła informacyjna, a prawda jest pod dużą presją ze względu na to, co się dzieje na rynku. Więc musimy pamiętać, że takie działania, czy takie sensacyjne informacje, one mogą też być inspirowane. I pamiętajcie, że mamy do czynienia w grze gospodarczej, nie ma miękkiej gry, po prostu. I duże podmioty, czy państwa starają się wpływać na rzeczywistość, fałszować ją tylko po to, żeby ich było na wierzchu, żeby ich gospodarka się rozwijała, żeby ich przedsiębiorstwa się rozwijały, a te inne nie. I my tutaj w Polsce akurat jesteśmy totalnie pod tą presją, bo jesteśmy z perspektywy automotywu, jesteśmy rynkiem konsumenckim. My nie mamy własnej produkcji samochodów, jesteśmy poddostawcą komponentów, więc do nas trafia tylko i wyłącznie szum, czyli my jesteśmy pod presją marketingową. Pomimo tego, iż mam na pewno dobrą wolę, mówiąc do Was te swoje rzeczy, uważam, że nawet to, co ja teraz mówię, powinno być poddawane refleksji. Nie może być tak, że to, co ja mówię, jest jednoznacznie prawdziwe i ja tutaj liczę bardzo na Wasze głosy i to jest między innymi droga do tego, żeby dojść do prawdy. Nie chodzi o to, żeby się obrażać, żeby sobie tam wytykać, że na przykład, nie wiem, jesteś debilem albo, nie wiem, źle wyglądasz czy cokolwiek innego, bo to nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to,
do czego dojdziemy wspólnymi siłami. Czyli jeżeli jesteśmy w stanie sobie wymieniać między sobą argumenty, to na koniec dnia jesteśmy w stanie razem zbliżyć się do prawdy. Więc między innymi posługując się przykładem Ivy Clinic i tego ich wniosku, albo takiej powiedzmy ekstrapolacji, tak? Bo oni na podstawie jednego modułu dokonali takiej ogólnej ekstrapolacji, że to będzie się psuło i że będzie epidemic failure, a Ivy Clinic już wielokrotnie się wycofywało ze swoich jakichś tam stwierdzeń, bo przypominam, że Ivy Clinic mówiło, że da się naprawiać stojany w Teslach Model S, po czym przestało to robić. Później Ivy Clinic mówiło, że da się naprawiać baterie w Teslach Model 3, a teraz mówi, że się nie da. Więc ja bym bardzo mocno w ten sposób właśnie sprawdzał rzetelność kogoś, kto publikuje informacje, żeby na koniec dnia nie ulec takiemu zjawisku, które nazywa się propagacją. Czyli wy podsłuchawszy takiej informacji, repostujecie ją i powodujecie, że ona się roznosi w świecie i ludzie zaczynają w to wierzyć i traktować to jako prawdę. Wyobraźcie sobie, że tak się dzieje i ja nawet chyba wczoraj doznałem jakiegoś już szoku, a niemalże urazu psychicznego, bo patrzę, a tu Inside TV opiera się na tym, co napisało Ivy Clinic. Mimo iż chłopaki po prostu wyjęli jeden moduł i go przebadali na stole, uważam, że to jest bardzo daleko idące nadużycie i znowu powtarzam, że po prostu trzeba zrobić rzetelne badania. Szczególnie, że w Tesli naprawdę nie jest trudno dokonać takiego badania. Mając dostęp do odpowiedniego oprogramowania, jesteśmy w stanie bardzo szybko przebadać dowolną ilość samochodów, którą nam dostarczycie i przy okazji zachęcam wszystkich tych, którzy mają takie moduły LG do zgłaszania się do nas. Obiecuję, że zrobimy bezpłatnie badanie stanu degradacji waszej baterii. Jest tylko jeden warunek, samochód musi być europejski, tak żebyśmy mieli do niego zdalny dostęp, żebym ja mógł to robić po prostu z domu, czy tam ewentualnie z pracy, bez poświęcania zbyt dużego czasu, no bo gdybyśmy musieli się fizycznie w warsztacie podpinać, no to byłby problem. Także tutaj macie moją deklarację. Każdy, kto ma taki moduł, dostanie ode mnie za darmo test. Wynik tego testu oczywiście też opublikujemy i postaramy się na bazie tego wyciągnąć jakieś wnioski. Ale tutaj chciałem wam pokazać też to, co ja uważam, że jest ważne w momencie obcowania z tak zwariowaną rzeczywistością. Krytyczne myślenie. Czyli dociera do was taka informacja. Ona może być naprawdę dla was szokująca. Osobiście tutaj nie będę się posługiwał nazwiskami, ale jedna z osób z naszej branży, która posłyszała tą informację, po prostu się zmartwiła, bo miała taką baterię i się do mnie zgłosiła, żebym tą baterię przebadał. Ta osoba zderzyła informację sensacyjną, czy informację może nawet zmanipulowaną, bo pamiętajcie jeszcze raz i podkreślam to, tego typu informacje mogą być wynikiem wpływu, czyli w najgorszym możliwym wypadku amerykański producent albo europejski producent po prostu zlecił wygenerowanie takiej informacji do jakiejś konkretnej firmy tylko po to, żeby podkopać zaufanie, w tym wypadku akurat jednocześnie i do amerykańskiej marki, i do chińskich producentów ogniw. Postaram się wam też opisać na podstawie bardzo starego dzieła jednego z największych filozofów wszechczasów, Platona, jak działa prawda medialna versus rzeczywistość. Platon opisał to zjawisko jako jaskinię, w której ludzie siedzieli od zawsze patrząc na ścianę, a im były pokazywane tylko cienie przedmiotów. Czyli ludzie, którzy siedzieli w jaskini pod ziemią, nie widzieli świata na zewnątrz, a widzieli tylko cienie przedmiotów, które były im pokazywane. Przesuwały się postacie i przenosiły różne jakieś, nie wiem, amfory, krzesła i tego typu historie. Czyli nie widzieli prawdziwego krzesła, nie widzieli prawdziwej amfory, nie widzieli prawdziwego człowieka. I Platon dalej opisuje tą sytuację tak, że gdyby tych ludzi nagle uwolnić i wypuścić na zewnątrz, i oni by zobaczyli prawdziwego człowieka i zobaczyliby prawdziwe krzesło i prawdziwą amforę, to oni woleliby wrócić tam z powrotem do tej swojej jaskini, bo im by się wydawało, że prawda to jest to, co widzieli na ścianie. Bo oni zawsze tylko i wyłącznie oglądali cienie, a nie prawdziwe przedmioty. I dla nich prawdziwymi przedmiotami są te cienie. I świat internetu jest trochę taką jaskinią platońską. Czyli my sobie oglądamy jakieś relacje na YouTubie, oglądamy sobie jakieś rolki na Instagramie i nam się wydaje, że to jest rzeczywistość, i nie jesteśmy później w stanie zaakceptować, że rzeczywistość jest inna. I dzieje się tak coraz bardziej, z tego względu, że social media, nawet już w moim przypadku, ja też tak zaczynam trochę czasami się na tym łapać, że te social media stają się dla mnie no na pewno dużym źródłem inspiracji, bo może ze względu na to, że jednak moje życie w większej swojej części wciąż jeszcze odbywało się w czasach, kiedy social media nie były dominujące, no to ja mam gdzieś ten zasób dużego krytycznego myślenia i patrzę na to inaczej, ale gdybym był młodym człowiekiem, który od dziecka się wychowywał na bazie social mediów, prawdopodobnie żyłbym właśnie w takiej
jaskini platońskiej. I teraz jak sobie radzić z tym i jak doszukiwać się tego typu informacji? No przede wszystkim poprzez komparatystykę, czyli jeżeli do Was dociera jakaś informacja, która wydaje Wam się szokująca, to bardzo dobrze jest sprawdzić różne źródła. Naprawdę powiem Wam szczerze, sprawdzenie źródeł bardzo pomaga też czasami złagodzić te problemy, które macie, na przykład o kurczę, co to się dzieje, co to będzie, Chińczycy, albo duże bezrobocie, albo kryzys gospodarczy. Słyszycie kryzys gospodarczy, wchodzicie na najbliższy portal analityczny, sprawdzacie sobie dane makro, sprawdzacie sobie Purchasing Managers Index, sprawdzacie sobie jaka jest inflacja, jakie są wzrosty i spadki wynagrodzeń i na bazie tych danych jesteście w stanie sobie mniej więcej wyobrazić, w którą stronę to w najbliższym czasie będzie zmierzać. Tak? Czyli posługujemy się danymi i porównujemy sobie to, co ktoś mówi, do tego, jakie są rzeczywiste dane, bo ludzie żyją w tej chwili z sensacji i tworzą dla Was rzeczywistość na bazie sensacji, a Wy żyjecie w jaskini platońskiej. Więc sprawdzamy różne źródła. Dodatkowo fajnie jest też czasami popatrzeć na materiały z innych krajów. Bo my tu w Polsce bardzo często też żyjemy w takiej jeszcze dodatkowej jaskini, podwójnej jaskini platońskiej, bo nie dosyć, że żyjemy w świecie tych właśnie cieni, to jeszcze w zasadzie słyszymy tylko i wyłącznie opinie polskich ekspertów. A musimy pamiętać, że polscy eksperci bardzo często wtórują temu, co się dzieje na Zachodzie. Czyli oni jakby dodają taki efektu turbo tym wszystkim sensacjom, które przychodzą do nas z innych krajów, a w momencie, kiedy przejdziemy sobie na social media, na przykład, nie wiem, amerykańskie, czy posłuchamy sobie nawet i Chińczyków, którzy mówią coś na temat tego, co się dzieje w Chinach, to na koniec dnia możemy zobaczyć zupełnie inną rzeczywistość. Dlatego warto jest też weryfikować materiały obcojęzyczne. Oczywiście bardzo podstawowa jest tutaj znajomość przynajmniej języka angielskiego. Bo niestety, chociaż teraz znowu muszę przyznać, że ostatnio nawet słuchałem samego siebie w takim tłumaczeniu automatycznym na język angielski z polskiego i muszę przyznać, że sztuczna inteligencja już tutaj robi naprawdę niesamowitą robotę. Także myślę, że możecie też sobie spokojnie słuchać tych materiałów w tłumaczeniu automatycznym i polecam. Jeżeli ktoś zna angielski, bo to naprawdę fajna sprawa, posłuchać najpierw po polsku, żeby zobaczyć, jak to tłumaczy, a później możecie spokojnie też z innych języków. Więc to potrafi, przynajmniej zbuduje w Was jakąś takie poczucie, że wiecie więcej. Na przykład powiem Wam szczerze, bardzo dawnymi czasy, kiedy jeszcze korzystałem z telewizji, jak się pojawiały jakieś informacje w polskiej telewizji, ja sobie zawsze to jeszcze sprawdzałem w CNN i BBC. Teraz to już absolutnie nie ma sensu, bo te wszystkie telewizje de facto repostują to samo. To jest też niestety trochę lipa, tak szczerze, że de facto jeden news, który się pojawia na przykład na CNN albo gdziekolwiek indziej, on się pojawia wszędzie indziej. Kiedyś te telewizje naprawdę żyły, no ale to są inne czasy. Musicie pamiętać, że ja pochodzę troszeczkę z innych czasów i ja z rozrzewnieniem wspominam takie jak raporty pani Anampur dotyczące jakichś tam konkretnych na przykład, nie wiem, krajów albo coś takiego. To miało w sobie to coś, nie? Takie dziennikarskie jakieś tam działania. Nie wiem, czy to jeszcze na CNN w ogóle funkcjonuje. Ja od jakichś dobrych 5 czy 6 lat w ogóle nie oglądam telewizji. Jeżeli korzystam z wiadomości, to korzystam głównie z wiadomości internetowych i staram się bardzo mocno obiektywizować swój pogląd, między innymi po to, żeby po prostu nie szerzyć głupot. Aczkolwiek na pewno, ze względu na to, że i tak razem z Wami w tej jaskini platońskiej przebywam, to czasami mi się zdarzy powtórzyć jakąś głupotę i na przykład czasami na bazie tej głupoty dokonać jakiejś tam analizy i później mówię, o kurczę, właściwie to po co ja to robię. Także Wam też to zalecam. Dodatkowo cholernie serdecznie zapraszam Was do dyskusji. Jeżeli uda nam się poruszyć tą wielką lawinę umysłów i spowodować, że w tym naszym jednak konsumenckim kraju zaczniemy tą rzeczywistość lepiej postrzegać, to może uda nam się stworzyć coś więcej niż tylko gigantów, którzy będą dystrybuować paliwo, ludzi, którzy będą sprzedawać produkty z temu z własnym logo, czy tego typu historie, tylko może stworzymy jakąś własną, polską, unikalną gospodarkę. I tego Wam życzę. Dziękuję Wam za oglądanie i jeszcze raz serdecznie zapraszam do subskrybowania naszego kanału, bo bez Waszych subskrypcji nie mamy motywacji do tego, żeby się dalej rozwijać. Także słuchajcie, lecę do Ivy Repair pomagać Andrzejowi w naprawach. Widzimy się w następnym odcinku.